Nie zakochujesz się w narcyzie przez przypadek. Przypadki nie istnieją. To zawsze zaczyna się dużo, dużo wcześniej, zanim poznasz jego. Bo zanim on się pojawi, ty już wiesz, jak kochać i jak potrzebujesz być kochana. I nie chodzi o to, że wybierasz źle. Chodzi o to, że rozpoznajesz coś, co twoje ciało już kiedyś znało. Coś, co nie jest nowe, tylko znajome. Nie tylko dla ciebie, również dla niego. On rozpoznaje tą empatyczną, pełną wiary i nadziei dziewczynkę. On wspiera ciebie, bo wie już od pierwszego momentu, jakie nosisz w sobie zasoby. Cześć! Jeśli tego słuchasz, możliwe, że jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym ja kiedyś byłam. W relacji czy w relacjach, które z zewnątrz wyglądają jak coś pięknego, intensywnego, wyjątkowego, a w środku powoli zabierają cię kawałek po kawałku. Zostawiają cię z napięciem, którego nie potrafisz nazwać, z uczuciem, że coś jest nie tak, ale nie wiesz co. Z momentami, w których jesteś najbliżej i za chwilę najbardziej sama. Z lękiem, dezorientacją, z pytaniem, które wraca coraz częściej. Co jest ze mną nie tak? Nie powiem ci, kim jestem i to naprawdę nie ma znaczenia. Nie jestem psychologiem, a wszystko, o czym tu mówię, to moja opinia i podzielenie się swoimi doświadczeniami. Jestem kimś, kto zna to miejsce od środka. To miejsce, w którym wszystko zaczyna się niewinnie. Od spojrzeń, od rozmów, od poczucia, że ktoś widzi cię inaczej niż wszyscy. Pojawia się intensywność, która wciąga cię bez reszty, a potem coś zaczyna się zmieniać. Powoli, prawie niezauważalnie. Zaczynasz się dopasowywać, zaczynasz uważać na słowa, zaczynasz analizować każdą reakcję, wiadomość. I zanim zdążysz to zauważyć, jesteś już w miejscu, w którym zaczynasz tracić siebie, próbując utrzymać czyjąś obecność. I przez długi czas wydaje ci się, że to jest historia o nim. Ale to nie jest prawda, bo w tej historii zawsze są dwie części. Kobieta i dziewczynka. Kobieta w tobie widzi brak spójności, widzi chaos, widzi, że coś się nie zgadza. Dziewczynka w tobie czuje bliskość, czuje nadzieję i trzyma się jej najmocniej jak potrafi. Kobieta chce odejść, bo widzi, że to ją niszczy. Dziewczynka chce zostać, bo wierzy, że tym razem będzie inaczej. Kobieta rozumie, że to nie jest miłość. Dziewczynka nadal próbuje na nią zasłużyć. Kobieta w tobie widzi, że coś się nie zgadza, że słowa nie mają pokrycia w czynach, a bliskość znika bez wyjaśnienia. Dziewczynka czuje tylko to jedno, że przez chwilę była wybrana i chce wrócić do tego uczucia za wszelką cenę. Kobieta zauważa zmęczenie, łzy, napięcie w ciele. Dziewczynka pamięta jego dotyk i powtarza: ale przecież było dobrze. Kobieta próbuje stawiać granice, chociaż czuje lęk, ale gdzieś pod spodem też spokój. Dziewczynka boi się, że granica oznacza samotność.
Kobieta wybiera siebie, nawet jeśli to boli. Dziewczynka wybiera jego, nawet jeśli to niszczy. Dziewczynka cały czas krzyczy, walczy z kobietą. I dopiero kiedy przestajesz skupiać się na tym, aby ją uciszać, możesz ją usłyszeć i dać jej to, czego zawsze szukała. Bezpieczną miłość. Kobieta widzi schemat. Dziewczynka widzi historię, którą chce w końcu wygrać. I przez bardzo długi czas to dziewczynka ma więcej siły i wiary. Bo to nigdy nie była tylko historia o nim, o was, o nich, o tobie. To była historia, która zaczęła się dużo, dużo wcześniej. W tobie. Dziewczynce, która nauczyła się, że miłość nie jest czymś stałym, że trzeba ją zdobywać, że trzeba być wystarczającą, grzeczną, posłuszną, że trzeba wytrzymać więcej niż powinno się wytrzymywać. I kiedy dorastasz, nie szukasz miłości, chociaż jest ona tym, czego tak naprawdę pragniesz najbardziej. Szukasz tego, co znasz, tego, co zna twoje ciało. Nawet jeśli to cię niszczy. Narcyz nie przyciąga cię tym, kim jest. Przyciąga cię tym, co w tobie uruchamia. Tym napięciem, tą niepewnością, tą potrzebą, żeby zostać wybraną. I twoje ciało mówi wtedy: znam to. I wracasz. Nie do niego. Wracasz do wzorca. I dopiero kiedy jesteś naprawdę zmęczona, do granic wytrzymałości, kiedy ta relacja zabiera ci więcej niż jesteś w stanie unieść, kiedy jesteś już tak poturbowana emocjonalnie, a czasem nawet fizycznie, że nie masz siły dalej walczyć, coś zaczyna się zmieniać. Bo ta walka między kobietą a dziewczynką w tobie zaczyna kosztować cię więcej niż sama relacja. I wtedy po raz pierwszy przestajesz chcieć z nią wygrać. Zaczynasz wybierać inaczej. Nie dlatego, że przestałaś kochać, tylko dlatego, że zaczęłaś widzieć. I dzieje się coś, czego wcześniej nie znałaś. Nie spektakularnego, ale bardzo prawdziwego. Zostajesz przy sobie. Zostajesz przy tej dziewczynce i ją przytulasz. Była dzielna, bo walczyła najlepiej jak tylko potrafiła, z czymś, co było dla niej o wiele większe niż ona sama. Z tobą. I wtedy pojawia się coś nowego, więcej spokoju. Nie ekscytuje tak jak chaos i nie uzależnia tak jak brak. I po raz pierwszy zaczynasz rozumieć, że nie chodzi o to, żeby przestać kogoś kochać. Chodzi o to, żeby przestać mylić miłość z tym, co ją tylko przypomina. I zrozumieć, że nie jesteś przyciągana przez ludzi. Jesteś przyciągana przez to, co jest ci znajome. A to zawsze można zmienić. Potrzebna jest tylko jedna decyzja. Nie o tym, żeby odejść od niego, od nich, tylko o tym, aby przywrócić dziewczynce odebrany głos. Dziękuję ci, że tu jesteś. A teraz coś dla tej dziewczynki. Hej, kochanie, jestem tu. Już nie jesteś sama. Porozmawiajmy. Powiedz mi proszę, jak reagowano, kiedy byłaś malutka, wtedy, gdy się bałaś najbardziej? Znowu dramatyzujesz, przestań, nic się nie stało i nic się nie dzieje. Wstyd mi za ciebie, skończ się mazać.
Widzę twój strach. Rozumiem, że się boisz. To ma sens. Chodź bliżej. Podtrzymam cię. Jesteś bezpieczna i przejdziemy przez to razem. A jak reagowali, kiedy potrzebowałaś bliskości? Odejdź, nie dotykaj mnie, daj mi spokój. Jesteś naprawdę męcząca. Nie teraz. Czy chodź do mnie. Twoja potrzeba bliskości jest ważna. Tutaj zawsze jest dla ciebie miejsce. A jak reagowali na twoją miłość, kiedy ją dawałaś? To za dużo, zostaw, dusisz mnie. Nie chcę tego. Czy twoja miłość jest piękna? Dziękuję, że ją dajesz. Jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś. A gdy byłaś malutka, jak oni reagowali, gdy byłaś smutna? Ogarnij się, inni mają gorzej. Sama tak narobiłaś, a nie mówiłam ci? Przestań robić sceny. Przestań się wreszcie nad sobą użalać. Czy możesz płakać ile chcesz? Twoje uczucia są ważne. Jestem tu i nie odchodzę. A jak reagowali, kiedy byłaś sobą? Naprawdę sobą. I tak nie jesteś dość dobra. Proszę cię, zejdź na ziemię. Jak się nie zmienisz, to nikt cię nie pokocha. Nie tak głośno i z czego się kielczysz? Czy taka, jaka jesteś, jesteś wystarczająca? Ty nie musisz niczego udowadniać. Kocham, gdy tak głośno się śmiejesz. Kochanie, posłuchaj. To, co wtedy dostałaś, to nie była miłość. Ja jestem teraz tutaj dla ciebie i nie zniknę. Nie musisz już zasługiwać. Możesz po prostu być. Jesteś wystarczająca, taka, jaka jesteś. Kocham cię. Przepraszam cię. Przebacz mi. Dziękuję ci. Jeśli coś w tobie zarezonowało, zostań tu ze mną, bo to dopiero początek. W komentarzu napisz mi, gdzie jesteś dzisiaj. Zostaw subskrypcję, jeśli czujesz, że chcesz iść przez to razem. To jest miejsce dla tych, które chcą wrócić do siebie. Do usłyszenia niebawem.